Zjeżdżaj stąd, bo policję wezwiemy. No, dobrze, może ktoś powinien tu zrobić porządek. Chyba z tobą, mamy nagraną całą burdę. Tak? Tak? A rekrutację też macie nagraną? Że tu się jakiegoś pociotka przyjmuje zamiast wykwalifikowanego człowieka? My to tylko pilnujemy porządku. Karol dla przyjaciół Lolek to dyplomowany historyk sztuki, idealista i społecznik, który niemal od roku bez skutku poszukiwał pracy w swoim zawodzie. Był coraz bardziej zdesperowany. Karol. Karol, no chodź na chwilę. Popatrz no. Tata, ja nie lubię krzyżówek. Nie krzyżówka, tylko praca. Nie, no co ty, ja nie będę w Lombardzie pracował. Jak cię nie chcą w muzeum? A piszą, że szukają historyka sztuki. Super. Lombard jest jednym z kilkunastu tysięcy takich miejsc w Polsce. Jego właścicielem jest Kazimierz. Lubi ludzi, ale im nie ufa. Jest twardym negocjatorem. Niektórzy uważają go za cwaniaka. Zjadł zęby na interesach, ale wie, że prowadzenie Lombardu to największe wyzwanie w jego karierze. Momencik. Pieniądze są, ale jeszcze sprzęt nie sprawdzony. No przecież już pan wszystko sprawdzał. Działa. Ale jeszcze chętnie bym wywiercił jakąś dziurę. No pan się nie wygłupia, no nie mam czasu. Pośpiech to jest dobry przy łapaniu pcheł, a nie w biznesie. Chodźcie, dziadu. Mariusz, łap go! Trzymaj Nygusa! Łap go! Mariusz! Rady, wam ona z nieba leci! No i co, panie Ziutku? No, Nareszcie się pan na coś przydał, co? no, ale panie Mariuszu, widział pan, mało co, tylko jego bym złapał, no. No widziałem. Mariusz jest kierownikiem Lombardu i prawą ręką właściciela. Pracuje w Lombardzie od 8 lat. Skryty i małomówny, ale potrafi sobie poradzić w każdej sytuacji. No ale, panie Mariuszu, jakby nie patrzeć, no to coś chyba z tego sprzątania, no to jakieś należność się należy, no. Niech pan nie przesadza, panie Ziutku, niech pan nie przesadza. Ja nie przesadzam, no ale przecież pomogłem. No, a my panu nie pomagamy? Pomagamy. No, pomagacie, pomagacie. A wie pan co, panie Mariuszu, ja przyjdę dzisiaj jeszcze, tylko troszkę później. Dobrze, zapraszamy. Przecież panu mówię, że pieniądze będę miał w przyszłym tygodniu. Co pana nie obchodzi? Musi obchodzić, bo nie wyczaruje kasy. Tak? No to mnie też nie obchodzi. Niech mnie pan pocałuje w dupę i vice versa. A może mnie w dupę pocałujesz? A to pan. No raczej niechętnie. Gdzie kasa? Zaraz, spokojnie. Spokojnie to już było. Wisisz mojemu klientowi 200 000. Miały być do dzisiaj. Będą, obiecuję, że będą. Wszystko mam przygotowane. Ła! O Jezu! Nie, to jest auto mojej żony. Żony? Wieczorem przyjdziemy po resztę. Nie będzie już tak miło. Biznes Kazimierza istnieje już 20 lat. Od niedawna przeniósł się do świeżo wyremontowanego stylowego centrum handlowego. Jedni ratują tu domowy budżet szybką pożyczką pod zastaw, inni okazyjnie kupują nowe lub używane sprzęty.
Codziennie przewijają się tu dziesiątki ludzi, nowi i stali klienci. Mariusz, jeszcze ten facet od telewizora się zapowiedział. Jak spłaci pożyczkę, to będziesz miał ponad 10 000 w kasie. A. Wiesz, ten facet od laptopa chyba się już nie zjawi. Jego komórka nie odpowiada. Myślę, że możemy wystawić sprzęt. No i bardzo dobrze. Aha, ja się będę zbierał, bo mam spotkanie w wydawnictwie. Udało mi się załatwić wydanie wierszy Marty. A, no to brawo. Brawo. Halo? Halo? A, i gdzie ty jesteś, Angela? Jak to w domu? W firmie miałeś być 15 minut temu. No i co, teraz mi to mówisz? Ale co, tak nagle się okazało? Daj spokój. Dobra, uwiń się z tym jakoś. Nie wiem jak. Jakoś. I co tam znowu? Córka się rozchorowała. To rychło w czas dzwoni. Ściągnij tutaj Adriana i powiedz mu, że ja tak kazałem, żeby się nie migał. Dobra. Nie lubię takich dni, kiedy od początku nic nie gra. Lubię porządek. Niestety, z personelem, jaki mam, ciężko go utrzymać. It's just one of those nights I got a feeling. Me and all the homies in the crib and we be chillin'. I've been working hard all week and spitting bars all week. Now it's the freaking weekend. I wanna hit my peak. Adrian, syn właściciela Lombardu, ma nadzieję na przejęcie schedy po ojcu, ale nie bardzo mu to wychodzi. Jest specjalistą w trwonieniu pieniędzy na przyjemności. Co się dzieje? Musisz już iść? Ja pewnie nie mogą sobie bez mnie poradzić, wiesz. Szkoda. Jest tak miło. Nigdzie się nie wybieram. Muszę sobie jakoś poradzić. Nie mogę ich wiecznie za rączkę prowadzić. A mnie poprowadzisz? Ciebie zawsze. Chcieli mnie ściągnąć do pracy, ale sorry. Miałem inne plany. Jak mi ojciec przypisze biznes, to się będę przejmował. A tak to niech się Mariuszek martwi. Nie ma Atka. Nie wiem, gdzie jest, wyłączony ma telefon. Ale on ma w grafiku wolne, a ty nie. Pewnie, że sobie sam poradzę, ale tobie obetnę z wynagrodzenia. No tak, zawsze coś. Dobra, słuchaj, na razie. Pani Angelika znowu się spóźnia. Taka kobieta to ma duże potrzeby. A zresztą one wszystkie są takie same. Zawsze coś wymyślą. Dlatego musimy się wspierać. To znaczy, ja mam wspierać pana. Na musiku jestem. No, widzę. Żona wie o tym? No, panie Mariuszu, no gdzie ja bym żonę wziął, no? Leżało niezauważone. Co, ma się zmarnować gotówka? Zdesperowany Karol postanowił skorzystać z rady ojca i odwiedzić Lombard, w którym poszukiwano do pracy historyka sztuki. Ej, no co stoisz jak ciele? Rusz się w te albo we w te, już! Mieście się nie trąb. A chcesz w ryja? No co jest? Działa. To towar pierwszej klasy. Luks. Czy ja kiedyś panu przyniosłem coś zepsutego? Nie raz, panie Ziutku, nie raz. Niemożliwe, nigdy, no. No, a nawet jakby, to przez przypadek, panie Mariuszu, no. Panie Ziutku, 20 zł mogę dać. Tylko 20, panie Mariuszu, przecież to rozbój, no. Panie Ziutku, sprzęt jest używany, nie najnowszy. Nowy w sklepie kosztuje poniżej 100 zł. Tyle mogę dać, więcej pan nigdzie nie dostanie. No niech będzie, no.
Tak, słucham pana. Stały klient? Pan Ziutek od czasu do czasu przynosi sprzęty i zostawia u nas. Na przelew? Ziutek to nasz stały bywalec. Właściwie to pomagamy jego żonie. Ziutek przynosi często jakieś sprzęty z domu, które zostawia u nas. My dajemy mu jakieś grosze, maksymalnie na butelkę wódki, żeby żona nie miała problemu z wykupem. Bluzy? 10 000. Prosto ze szwalni. Mam je na samochodzie. Co, nie może pan ich sprzedać? Mogę, ale to potrwa. A pieniędzy potrzebuję dzisiaj. Jak nie spłacę 200 000, to mnie zlicytuje. Chce pan 200 000? Tak, za towar i samochód. Nowy. Nigdy jeszcze nie miałem tak nietypowego zestawu. Ale nie mogłem sam podjąć decyzji. Zresztą w kasie nie mamy tak dużych pieniędzy. Tymczasem Kazimierz wraz z córką Martą czekał na wydawcę, który rozważał wydanie tomiku poezji Marty. Chyba nic z tego nie będzie. Spokojnie. Gość sam do mnie dzwonił. Pewnie utknął gdzieś na mieście. Ale będzie. Zależy mu na tobie, Skąd wiesz? bo piszesz piękne wiersze. Nawet ich nie rozumiesz. Oj, Czeruniu, no to może ja trochę tam za prosty do wierszy jestem, ale... No to skąd wiesz, że są piękne? Bo wierzę w ciebie. No co tam? Nie mogę teraz. Jaki klient? A ile chce? A po przerwie Kazimierz i Mariusz przyjmują ryzykowny zastaw. 10 000 razy 15, 150. Karol, bezrobotny historyk sztuki, rozpoczyna pracę w Lombardzie. Właśnie takiego kogoś mi potrzeba. Do liczenia ubrań? Furgonetka z towarem zostaje skradziona. Policja podejmuje śledztwo. Bez faktury. Czy ja naprawdę nic nie zrobiłam, no? Handluje pani kradzionym towarem. To jest paserstwo. Robert szantażuje właściciela Lombardu. Moim zdaniem to umowa jest nieważna, bo stracił pan zastaw. Ale go odzyskam. Tak? Ciekawe jak. Przed przerwą windykator wymusza na handlarzu termin spłaty długu. Mężczyzna decyduje się na szybkie pozyskanie gotówki i udaje się do Lombardu, gdzie stały klient Ziutek próbuje zastawić sprzęt należący do swojej żony. Na miejscu pojawia się również bezrobotny historyk sztuki Karol, który za namową ojca szuka pracy. Handlarz proponuje Mariuszowi, kierownikowi Lombardu, ryzykowny interes. Wieście? Poczekaj. Zapraszam państwa do siebie. Tak, proszę. Słuchaj, nie mogę teraz rozmawiać. Zatrzymaj tego gościa, żeby gdzieś nie poszedł. Żeby gdzie indziej nie poszedł, tak. Nie wiem jak, radź sobie, cześć. Jeśli klient chce 200 000 pożyczki w Lombardzie, a nie w banku, to znaczy, że jest w wielkiej potrzebie. A to oznacza dobry interes. No ale córka jest najważniejsza. Właściciel zaraz będzie. Muszę mieć te pieniądze dzisiaj. No jeżeli przekona pan właściciela, to na pewno pan je dostanie. Bo wie pan, Lombardów nie brakuje w mieście. My jesteśmy najlepsi. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie tego ogłoszenia o pracę. Karol Stawicki, historyk sztuki. Historyk sztuki? Tak, to pomysł właściciela. Rozwijamy się. Słusznie. Rzeczywiście próbowaliśmy nająć historyka, ale chłopak przyszedł akurat nie w porę, bo klient zaczął się awanturować, a ja musiałem za wszelką cenę zatrzymać go do przyjazdu szefa. Zmarnował pan tylko mój czas. Ale spokojnie, właściciel powinien lada moment być. Jest, już jedzie. Dzień dobry, Dzień dobry. Barski. Robert Sitecki. No i co pan tutaj dla mnie ma? Otwórz. $10 000 sztuk. Facet chciał za te ciuchy 200 000. No ale z modą jest różnie. I nie wiedziałem na pewno, ile to jest warte. Nie chciałem ryzykować,
musiałem zbić cenę jak najniżej. Marta, no i co sądzisz? Nie wiem. Nie w moim guście. Nie chodzi o gust, sztuka jest sztuka. Angelika już jest? Nie ma. A Adrian? Nie odbiera telefonu. No to jak ty rządzisz, że nie masz personelu? A kto to ma wszystko policzyć? Może ja? Mamy jednego chętnego. Kolega przyszedł z ogłoszenia o pracę. Historyk sztuki. Karol Stawicki, miło mi. Barski? O, no to fajnie. Chodź, młody, przydasz się. I jeszcze to, młody. Młody? Ja nie lubię takiego spoufalania się. Ale co miałem zrobić? W muzeum mnie nie chcieli. Ja mam to liczyć? Tak. Powinno być 10 000. Ale to znaczy, że ja jestem przyjęty? No, na okres próbny. Ale przecież pan nawet nie widział mojego CV. No to pokaż. Historyk sztuki, tak? Tak. O, właśnie takiego kogoś mi potrzeba. Do liczenia ubrań? Ludzie różne rzeczy zastawiają. Ciuchy mam po raz pierwszy. No ale jakaś zastawa stołowa czy obrazy to się zdarzają. I trzeba wiedzieć, czy to autentyk, czy badziewie. Ale to później. A teraz licz, to się zobaczy, jak będzie. Ja nie po to studiowałem historię sztuki, żeby liczyć ciuchy. I to na próbę. No i co, potem powie, że mnie nie chce? Dobra. Policzyłem. Kazimierz! Kazimierz! Tak? Policzone. No i pięknie. Dobra robota. Będą z ciebie ludzie. Z całym szacunkiem, ale wolałbym liczyć antyki. Wszystko w swoim czasie. Potrzebowaliśmy historyka, bo już nieraz nacięliśmy się na pseudoantykach. Adek miga się od roboty jak może, a Angelika też ciągle ma jakieś kłopoty. Angelika pracuje w Lombardzie od 5 lat. Jej mąż siedzi w więzieniu, a ona samotnie wychowuje 10-letnią córkę. W trudnej sytuacji sama stawia czoło wszystkim przeciwnościom. Co to miało być? Co niby? Smukać to ty sobie możesz na psa. Matka cię kultury nie nauczyła? Może ty mnie nauczysz? No chodź, maleńka, naucz nas. Czemu się odzywacie do kobiety? Nie umiecie? Nie chcieliśmy, naprawdę. To wypier... Ale już! Pomyłka, sorry. Poszło! Nie widzę was tu! Niech pan zostawi gówniarzy, panie Mieciu. Szkoda pana zachodu. Pani Angeliko, jak coś, to ja tu zrobię porządek. Dziękuję. Miłego, spokojnego dnia. Na pana zawsze mogę liczyć. Dziękuję. Do widzenia. Ciągle to samo. Gówniarzom się wydaje, że jak dziewczyna jest sama, to mogą sobie pozwolić na wszystko. Na szczęście u mnie na dzielnicy mam wsparcie. Dam panu 120 000. Nie straci pan, potrzebuje 200. Dobra, moja strata. 150. Facet popełnił podstawowy błąd negocjacyjny. Na początku powiedział, ile potrzebuje kasy i od razu było wiadomo, że tyle nie dostanie. 100 sztuk po 100, 10 000, razy 15, 150. Macie jakąś torbę? Ma pan jakiś strzeżony parking? Mamy dobrze strzeżony magazyn. Czasem miewamy samochody, to ten też się zmieści. To dobrze, bo wie pan, to nie może zginąć ani się zniszczyć. Towar będzie mi potrzebny za tydzień. Będzie dobrze. Zwróci pan pożyczkę z odsetkami i towar do pana wróci w takim stanie, w jakim go pan zostawił. U nas jest solidna firma. Do zobaczenia za tydzień.
A może gdzieś pana podwieźć, no bo chodzić z taką sumą pieniędzy po mieście to strach. Dziękuję, poradzimy sobie. W życiu nie widziałem takiej gotówki, a dla nich to było nic. Nie spodziewałem się, że w Lombardzie robi się takie interesy. Zanieś na wystawę. O, nareszcie! Jest nasza gwiazda. No co, dzwoniłam przecież. Bo nie w czasie. Wiesz, co tu się działo? Nie wiem, ale na pewno mi opowiesz i to z 10 razy. Na szczęście młody nas uratował. Ten? Tak. Cześć, Karol jestem. A, to ten, co ma się znać na starociach. Na antykach. Antyki to są w antykwariacie. Z tego, co wiem, to tutaj mamy starocie. No chyba, że coś przyszło, jak mnie nie było. No, przyszły bluzy, ale nowe. Jakie bluzy? Tutaj. Ty weź to załóż. Zobaczę, jak leży. Bo na Mariuszu to wszystko wygląda jak na wieszaku. Nie przeginaj. No załóż, załóż. Nie bój się, Mariusz ci nie zje, on tylko tak wygląda. Dobra, koniec tej rewi, bierzcie się do roboty. Ja idę odstawić furgonetkę z towarem. Taka sobie. Ej, co jest? Zrobiłem wszystko, co mogłem. Ale tak naprawdę byłem zły, że nie wyszedłem wcześniej, zamiast kłócić się z Angelą. Mariusz, miałeś od razu odstawić samochód do magazynu. No wiem, właśnie wychodziłem. Od razu do cholery. Rozumiesz, co to znaczy od razu? Tak, ale miałem telefon, no. To twój najdroższy telefon w życiu. Witam. Cześć. I co tym razem mamy? Tym razem to mamy kompletną katastrofę. Ale co, kradzież samochodu? Sam się tłumacz. Zwinęli nam furgonetkę z towarem za 200 000. I co, tak po prostu? Ja nie wiem, co pan rozumie przez to po prostu. Co pan robił w tym czasie? Jak to co robiłem? Byłem w środku. Pani? No ja dopiero co do pracy przyszłam. Jak to jest możliwe, że 3 osoby nie zauważyły, jak kradną samochód, co? Co byście w tym czasie robili? Z tymi bluzami byliśmy. Dobra, ale konkrety, co to znaczy byliśmy? No, konkretnie to ja je przymierzałem. Czy byście powariowali? Zabawę sobie urządzacie, a ktoś mi kradnie 150 000, co? Chwila, to 150 000 czy 200? Samochód z towarem był wart 300 000, a zastaw był wart 150. Okej, a ktoś jeszcze wiedział o tej transakcji? Zaraz, ale nas pan chyba nie podejrzewa. Pytam tylko. Dobra, pan mi pokaże, jak to przebiegało. To chodźmy tutaj. Gliniarz strzelał kulą w płot, a przecież dobrze wiedział, że nigdy nie kombinujemy na boku. Prawdę mówiąc, zawsze miałam go za buca. A tymczasem przyjechał właściciel skradzionego towaru, którego Kazimierz powiadomił o niefortunnym incydencie. Jestem zrujnowany! Panie, pan rozumie, co pan zrobił? No ale przecież to nie moja wina. A czyja? Obiecywał pan, że towar będzie bezpieczny, że ma pan magazyn. I co? Dobra, spokojnie. Przede wszystkim to tak, będę potrzebował zdjęcie towaru i samochodu. Mam wszystko u siebie w firmie. Dobra, a w trakcie pokazywania towaru działo się coś podejrzanego? Nie wiem, kręcił się ktoś w okolicy? O właśnie, młody. A jak ty leczyłeś te bluzy, to nikt się tu nie kręcił? Nie wiem, liczyłem bluzy. No, to ciekawe. Co ciekawe. No, że zjawiasz się tu i nagle mamy kradzież. Zaraz, ja jestem podejrzany? Panie Kazimierzu, ja przecież nawet nie chciałem liczyć tych bluz. Dobra, pan mi pokaże dowód. Panie, ja ten towar w przyszłym tygodniu miałem dostarczyć do odbiorcy. No to mamy jeszcze trochę czasu, ejku. Może się znajdzie. Tak, jasne. Bo w policji mają jasnowidzów. Kpi pan? Dobra, przede wszystkim to tak, no nawet jeśli towar znajdziemy, to nie skorzystacie z niego prędko, bo będzie dowodem w śledztwie. Przecież ja mam podpisane umowy. Nie zamierzam płacić kar. Pan je zapłaci. Zapłaci. Cynamonem z gaci.
Panie! Szykowały się chyba największe kłopoty od początku istnienia Lombardu. I to z winy pracowników. Nie mogłem uwierzyć, że tak dali dupy. Byłem wściekły. Będę się odzywał. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie, ale jak policja nie znajdzie towaru, to niech pan szykuje pieniądze. Powoli, powoli. Niech mi pan nie grozi. Mówię, jak jest. Na razie to jest tak, że mamy ważną umowę. Pożyczyłem panu pieniądze i dostanie pan swój towar, jak pan mi je odda z odsetkami. Ale pan nie ma mojego towaru. A pan ma jeszcze moje pieniądze. Oczywiście. Zaraz mogę przywieźć. Z odsetkami. Jakimi odsetkami? Dziś pożyczałem, dziś oddaję. Odsetek nie będzie. Będą, za jeden dzień. Tak? To ile tego będzie? 0,25%? Nawet nie 400. Jakoś wysupłam. A co to ma być? Szantaż? Jaki szantaż? Wszystko jest w umowie. Mogę przyjść po towar, kiedy chcę. Ale na razie go pan nie potrzebuje. Mówił pan, że za kilka dni. Ale sytuacja może się zmienić. Moim zdaniem to umowa jest nieważna, bo stracił pan zastaw. Ale go odzyskam. Tak? Ciekawe jak. Dobra. Jadę do swoich spraw. Ale będę się odzywał. A wy co? Do roboty. Cała ta sprawa śmierdziała na kilometr. Gość ewidentnie chciał wykorzystać sytuację i naciągnąć mnie na kasę. Następnego dnia Karol Stawicki w towarzystwie ojca szedł na autobus. Był w fatalnym nastroju. A co ty taki spięty jesteś? Denerwujesz się na pracą? Nie, czemu? Nie, właśnie czemu? Jak przyjdziesz taki skrzywiony, to cię od razu wywalą. Nikt nie lubi smutasów. U nas w zakładzie był taki jeden, to... Co ty, ducha zobaczyłeś? No prawie. Czekaj. Znaczy, że co, no, podoba ci się? Wiesz co, ja muszę szybko iść do pracy. A co ci się nagle stało? Nic. Cześć, na razie. W tamtym momencie pomyślałem, że albo mam o mamy odliczenia ciuchów, albo mam niewyobrażalne szczęście. Tymczasem w Lombardzie pojawiła się pani Helena. Kolejna stała bywalczyni. Ja już nawet cukru w niej nie trzymam. Bo po co to przesypywać, skoro zaraz ją tu przyniosę? Jak zwykle 100 zł. Stało się coś, panie Mariuszku? Nie, dlaczego? Zawsze taki jest. To tylko pani na wszystko patrzy przez różowe okulary, pani Helenko. Mariusz zgubił kilka bluz i mu smutno. Bardzo śmieszne. Ciekawe, co powiesz, jak będziesz musiała za to zapłacić. Daj spokój, firma jest ubezpieczona. Pani Helena była niesamowita. Samotna, przeżyła wojnę, zsyłkę na Sybir. Kiedy brakowało jej na lekarstwa, zostawiała srebrną cukiernicę. I jeszcze się martwiła, czy Lombard zarobi. Pani Helenko, nie upadniemy. No i czekamy na panią po 10. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Siemanka, Angelina. Cześć. Jak leci? A co się głupio pytasz? Nie wiesz, że nam samochód z towarem skroili? No wiem, gadałem z ojcem. I gdzie wczoraj byłeś? Miałem swoje sprawy. Ta, pewnie znowu obracałeś jakąś pannę. Nawet jeśli to co, miałem wolne. I ty chcesz, żeby ojciec przepisał na ciebie interes. Proszę cię, z takim podejściem. Oj, żebyś się nie dziwiła, koleżanka. Zapomnij. Cześć. Słuchajcie, znalazłem. A ty kto? Adrian chciał nic nie robić, a zarobić. A ten nowy z kolei był jakiś narwany. Słuchajcie, to na pewno były te bluzy. No i co z tego? Mógł je dostarczyć wcześniej. Nie, ten facet mówił, że to jest nowy model, tak? Poza tym wszystko się zgadza. Pudła, kolor. Pokażcie mi te bluzy. No nie ma. Policja wzięła wszystko, co zostało. Szlak. Ty, ja mam zdjęcia. Pokaż. No, na bank. To były te same. Widziałem, jak Laska wyciągała dokładnie takie same z pudła. Na pewno?
No chyba tak. Chyba? No chyba czy tak? Tak. No to idziemy. Daj spokój, niech policja to sprawdzi. A jak to lipa? To co, będziesz rżnął głupa, bo ja nie. Ten Glina i tak się wczoraj nas czepiał. Chodź. Wtedy myślałem, że gdyby młody naprawdę znalazł te bluzy, to mielibyśmy więcej szczęścia niż rozumu. Ale jakoś nie chciało mi się w to wierzyć. To tutaj. No i gdzie te bluzy? No tu gdzieś były chyba. Witam. W czymś mogę pomóc? Tak, szukam jakiejś fajnej bluzy dla chłopaka. Aha, to proszę poczekać. Coś takiego fajnego? Nie, kolor nie ten. A dlaczego? No fajnie panu by pasowało. Pan nie lubi szarego. Czemu? Nie lubisz szarego. Jaki kolor byś chciał? Kolor? No kolor, no. Jaki kolor miała ta bluza, co ci się tak podobała, a ja nie wiem, bo nie widziałam. A, niebieski. No, niebieski. Z facetami to ciężko czasem. Wie pani co, ja mam to samo ze swoim. No dla niego niebieski to jest wszystko. I granat, i błękit, i turkus, także... O, ta bluza wpadała w turkus. Wie pan co, mamy bluzy. Znaczy przyszły bluzy fajne, turkusowe. Część ich sprzedałam, część jeszcze mam. Co, najnowszy krzyk mody, Dokładnie, tak? żeby pani wiedziała. A to może chociaż rzucimy okiem? To dobra, proszę poczekać, dobrze? Przyniosę. Proszę bardzo, 2 rozmiary różne, proszę sobie obejrzeć. Do końca mu w sumie nie wierzyłam, ale jednak miał nosa skubany. Chyba się w czepku urodził. Karol z Angeliką zawiadomili policję, gdy nabrali pewności, że mogą mieć do czynienia z kradzionymi bluzami. Skąd ma pani te bluzy? Od Rafała, to mój dostawca. A kiedy przywiózł? No dzisiaj. Czym przyjechał? No nie wiem, przyniósł karton, postawił, no ale o co chodzi właściwie? No coś nie tak z tymi bluzami? Ma pani fakturę? No nie mam, no to jest wystawiana zbiorczo. Dobra, to jakąkolwiek inną fakturę od tego dostawcy. No nie mam, no księgowa wszystko ma. Często pani bierze towar od tego... jak to tam? Rafała. Rafała? No tak właściwie to pierwszy raz dopiero Dobra, dzisiaj. bez kłamstw. To jest lewy towar bez faktury, więc chcę namiary na tego faceta. Nazwisko, adres i numer telefonu. Jak pani nie chce powiedzieć tutaj, to możemy jechać na komendę. Kurczę, ja naprawdę nic nie zrobiłam, no. Handluje pani kradzionym towarem. To jest paserstwo. Zagrożone karą od 3 miesięcy Boże, do 5 lat pozbawienia wolności. Człowieku, kurczę, ja mam dzieci, no. Jak to się w ogóle stało, że znaleźliście te bluzy? Byliśmy w zmowie, ale postanowiliśmy podnieść panu wykrywalność. Zobaczymy, czy podniesie. No pojedziecie ze mną. Pierwszy raz brałem udział w policyjnej akcji. Pojechaliśmy pod adres podany przez tą sprzedawczynię. No tutaj. 67 przez 2. Trzymajcie się trochę za mną. O, dzień dobry. Witam. Co pan tu robi? A co, znacie się? To jest ten kierowca, który przywiózł bluzy do Lombardu. Pan Rafał Sądecki? A pan to kto? Policja. Co robisz? Czego wy chcecie ode mnie? O co chodzi? Panowie! Jak pan nie wie, o co chodzi, to po co pan uciekał? Myślałem, że chcecie mnie napaść. Co wy robicie? A może dlatego, że ukradłeś samochód? Ałaj! Nic nie wiem o żadnym... Ja wiem już coraz więcej. Jesteś zatrzymany w sprawie kretyny. Proszę. Cała kwota z odsetkami. Chcę zastaw. Niech się pan nie wygłupia. Zawarliśmy umowę. Bzdura. Chce pan wykorzystać sytuację i tyle. Poza tym część pańskiego towaru już się znalazła. To pięknie, ale ja chcę całość. Bo pożyczkę oddaję w całości. Panie, czego pan chce? 150 000. A, to tak sobie pan to wykombinował, tak? To uczciwy układ. Towar plus samochód to 300 000. Pan dał mi połowę, teraz dorzuci pan drugie tyle. I już nic od pana nie chcę. A jak towar się znajdzie, jest pański. Jeszcze pan na nim nieźle zyska. O, dzień dobry.
Przepraszam. Kto pan jest? Policja pana szuka. Mnie? A dlaczego? Przepraszam. Znaleźliśmy złodzieja pańskich bluz. Ten cwaniak chciał mnie bezczelnie wydoić z kasy i moim kosztem rozwiązać swoje kłopoty finansowe. A tak naprawdę to trafiła mu się ta kradzież jak ślepej kurze ziarno. Policjanci po dokonaniu w Lombardzie konfrontacji kierowcy z producentem odzieży zabezpieczyli pieniądze. To ja mu ufam. Na grilla z rodziną zapraszam. A on mnie okrada? Wielka mi łaska. Częstować smażoną kiełbasą, a podwyżki od 5 lat nie widział. Przez takich jak ty nie było podwyżek, bo za dużo towaru ginęło. Która? Tak, tak. Od jakiegoś czasu mieliśmy dziwne straty. Teraz wiem dlaczego. Sprzedawczyni mówi, że dostarczasz jej towar od dłuższego czasu. I zawsze bez faktury. To nieprawda. Tak nie macie dowodu. Ale będziemy mieli, już szukamy. I pomyśleć, że zostałem ojcem chrzestnym jego córki. Nie pójdę sam na dno. To on mi kazał ukraść cały samochód z towarem, rozumiesz? Cały. Co on gada? To wszystko jego pomysł. W sumie banał. Dwaj wspólnicy się pokłócili i cały przekręt się sypnął, bo żaden z nich nie chciał wziąć winy za drugiego. I pogrążali się wzajemnie. Zapraszam. Ale nigdzie z panem nie jadę. On kłamie. No, przecież to absurd, żebym sam siebie okradał. Nie siebie, tylko mnie. Powiedział, że musimy to zrobić, bo ma nóż na gardle. Wiedział, że nie dostanie 200 000. Cwaniak. Ani grosza nie powinieneś dostać, ty złodzieju. Dobra, spokój. Całą akcję przygotowaliśmy wcześniej. On dorobił kluczyki do samochodu. Nie słuchajcie go, on kłamie. Obiecałeś mi 10 000, jak nam się uda orżnąć Lombard. Daj spokój, kurwa. Nie zwalisz tego na mnie. Spadaj! Dobra, gdzie jest samochód z towarem? Przyciśnięty przez policjanta kierowca zdradził miejsce ukrycia samochodu z towarem. Wysiadaj. Jeszcze. Dobra, pilnuj go. Jeden karton zabrałem ja, a drugi został w Lombardzie. No i finito. Ale ja sam tego nie robiłem. Dobra, czyj to magazyn? Nie wiem, spytajcie szefa. On mi kazał tu przyjechać. Dobra, idziemy. Zabierz go. No i co? Po co mnie pan tu ciągnął? Czyj to magazyn? Nie mam pojęcia, pierwszy raz tu jestem. Tak, ale wie pan, że wszystko jest monitorowane. Tu jest jedna kamera i druga jest przy bankomacie na ulicy. Jestem przekonany, że znajdę pana na tych nagraniach. Tak myślałem. Jest pan zatrzymany za próbę kradzieży. Panie władzo, to nie jest Idziemy. żadne przestępstwo. Siadaj do środka. Siadaj. No i gdyby nie chciwość kierowcy, to cały przekręt faktycznie mógłby im się udać. No a z towarem jak będzie? No ale co ma pan na myśli? No chcę go odzyskać, bo to zastaw pożyczki, moja strata. No przykro mi, ale obecnie to jest dowód w śledztwie. No a co to zmieni, że będzie stał na policyjnym parkingu? Sprawa rozwiązana, a pan wszystko wie, no tak czy nie? Nie no, nie ma takiej opcji. Znaczy, na pewno nie ominę przepisów. Wie pan, ja nawet temu facetowi to współczuję. Wiem, jak ciężko jest prowadzić biznes. Panu jest ciężko? A co, nie widać? No właśnie umoczyłem 150 000. No ale taki biznes. I z tego co wiem, to jest pańskie ryzyko zawodowe chyba, prawda? Ja na pewno nie jestem w stanie panu pomóc. A właśnie, że pan może. A niby jak? Uznajmy, że nie było sprawy. Puści pan ich obydwu, facet załatwi swoje biznesy, spłaci tam, kogo ma do spłacenia, zaczeka na gotówkę, co mu miała lada dzień przyjść, a potem grzecznie przyjdzie, spłaci pożyczkę.
Ja mu nawet daruję te odsetki. I wszyscy będą zadowoleni. No wszyscy poza mną, bo mam zgłoszenie i będę miał nierozwiązaną sprawę. No to ja wycofam te zgłoszenie, no. Powiem, że się pomyliłem. Dobra, ale powinien pan wiedzieć, że kradzież jest ścigana z urzędu. No przykro mi, ale zaszło to już za daleko. Przykro pan, przykro. Ja włożyłem 150 000. I odzyska je pan, tylko z poślizgiem. Przykro mi, ale naprawdę nie jestem w stanie pomóc. Wiedziałem, że nie zobaczę tych pieniędzy jeszcze długo. W przypadku długów skarbówka i banki kładą na wszystkim łapę. Dla innych wierzycieli nie zostaje nic. WD 6390. O, jesteś. Jak poszło? Jak? Jesteśmy 150 000 w plecy. Ale spokojnie. To się prędzej czy później sprzeda. Wolałbym prędzej, ale to jest niemożliwe. I to przez ciebie. Jak przeze mnie? Przecież mnie tutaj nawet nie było. A powinieneś być. Mariusz do ciebie wydzwaniał. Zawsze moja wina. Czy bym był, czy bym nie był, zawsze jest wszystko moja wina. A... Przepraszam, to z moją pracą? No a co ma być? Przychodzisz jutro i zasuwasz. Naprawdę? Przynajmniej tyle dobrego. Czuję, że będą się ludzie. It's Saturday, we're going to the park. It's a sunny day, it's hot and it's calm. Our hope and dreams, they are a fact. But never thought the time. Cześć. Cześć. Jakby co, to ze mną wszystko okej. Okej. No to cześć. Cześć. Falling down on the empty ground. All my mind is turning to black and white. In spite of all my fears, I can see it all so clear. It all so clear. See and take my hand. Let's stick to our plan. We both looking for a cloud. A w następnym odcinku we Francji w wypadku samochodowym ginie mężczyzna. Angelika ma poważne kłopoty. Jak mnie nie znasz? No, 3 lata z Jackiem garowałem. I to ci daje prawo do tego, żeby ze mną mieszkać? Karol wreszcie wycenia kosztowne dzieło sztuki. Musiałbym sprawdzić ceny aukcyjne, ale jak na moje to będzie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ile? Tragedia zmusza Antoniego do zastawienia cennej rodzinnej pamiątki. Potrzebuję 6 Adrian, to jest tyle warte, tak? 6 000 kosztuje sprowadzenie zwłok z zagranicy. A kwatera? A pomnik?